Siemanko, znowu żniwa u Jokera, 2 hektary zostały, 2,5. Miał być koniec w sobotę i co się stało? I co się stało? No Adrian zepsuł kombajn. Nowy kombajn zepsuty. Nie, Adrian, co się stało? Wciągnąłeś kamień. Tak, o 20:30 wciągnąłem kamień i pogięło mi tutaj listwę. Chcecie zobaczyć, jak to wyglądają te listwy? No, słyszałem, że duży kamień. No. Nieźle to wygląda. Od razu jak usłyszałem, wyłączyłem header, mocarnię. Dobrze, że wyłączyłem mocarnię, bo pod wpływem jeszcze jak ten gardziel zwalniała, to ten kamień został wrzucony do odkamieniacza. Nie mogłem go znaleźć w tym odkamieniaczu. Jak on by poszedł na cepy, o! Ale od kamienia złapał. No, No i co, i zadzwoniłeś w tą sobotę do serwisu, czy jak to było? Zadzwoniłem wieczorem i rano już był serwis. O wieczorem to która? O 20:30 mówię zapałeś, no to pewnie... 23 zadzwoniłem, dałem tylko info, nie? 23:00. No, ale odzwoniono do mnie. To było w sobotę. No ja info tylko dałem, nie? Że I jest. w niedzielę rano już był serwis. Tak. Tak, I co, naprawili? 20:30 jak kamienia złapaliśmy, mogliśmy dokończyć to bizony, tylko że bizon nie jest Do przystrojony rzepaku jest, nie? do zboża, jak i 20:30 już rosa się dała, nie? Tak, tak. 2,5 hektara to ciężko by było zmęczyć. No ale Kawałka, nie? listewki wymienione i jedziemy dalej. 2 hektary. Nie Kończymy. smarowałem, bo 2 hektary zostają, on by dokończył to tyle, nie? Tak jest. Posmarujemy go jak skończymy. Dobra, to lecimy na pole. Header podpięty. Jedziemy kończyć przężyto. Naprawdę mało zostało. A później będziemy przejeżdżać na pszenicę i w ten oto sposób żniwa zostaną zakończone. Adrian wychodzi. Chmury się jakieś tam zaciągają, ale chyba zdążymy. Zdążymy czy nie zdążymy? Nie, ma nie padać. To dobrze. Wjeżdżamy w pszenicę. Mało zostało, dosłownie mało. No i są miejsca, gdzie leży, nie? No właśnie gdzie muszę zebrać te leki. Przy samej ziemi dosłownie. Szkoda jej, nie? Dokładnie. Ładno, co? Bardzo ładna. Tylko nie sypie. Nie sypie? Nie, no co ty, Wygląda ładnie. wygląda na ile? 7-8 No, ton. 7-8 ton. A sypie ile? 5? Poważnie? No poważnie, no tak wszędzie w okolicy tak samo jest, nie? No to niestety. Ziarko poślad. Czyli brakowało wody, jak wszędzie. No, pszenicę przężytą najbardziej dostałem po dupie. Tak, Wszystkie, tak. nie? Podczas nalewania ziarna było brak opadów niestety. Ale tu chyba zwierzyna zrobiła te leki, nie? No. Przyczyniła nam się ta zwierzyna nasza. No i jak ci się tym akrosem pracuje w ogóle, bo już parę hektarów w nim zrobiłeś. Fajnie się pracuje. Podoba się? No, zobaczymy. No, tutaj zachwalać, powiedzą, a reklama, reklama. Nie masz zachwalać, masz powiedzieć obiektywnie, jak to wygląda. No widzisz, jak to potegowały? No obiektywnie, no to fajna maszyna. Za te pieniądze nie kupisz takie wyposażenie i Zachodniego sprzętu. no, nie kupisz. A czemu mówią kupić? Czemu kupujecie zagraniczne marki? Wspierajcie polski przemysł. No nie ma polskich kombajnów. No niestety. Nie, w takiej pszenicy złapałem kamienia. No takie są ścieżki od tej zwierzyny, legowiska. No jeszcze nisko kosi, będą widzieć. Tak. Przykładałem. Naprawdę nie ma miejsca, gdzie byś mógł podnieść ten header. No tu zaraz przypodniosę, nie? Tak, no tutaj już, ale i tak są takie ścieżki miejscami, naprawdę no jest ciężko. Dwójeczkę dałem, bo mam sobie dwie wysokości dane. Tak jak normalnie koście i na legi sobie ustawiłem, Aha, nie? czyli że zaprogramowałeś sobie te 2 przyciski i możesz normalnie 2,5 na godzinę. Gdyby była stojąca, to by byłoby o wiele lepiej, a tak O, tu jest zero strat. 0 strat, nie? Wreszcie no trochę Wskoczyły.
znowu spada, także no. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że dużo wylatuje, znaczy dużo. To co wylatuje, to wylatuje ten poślad. To drobne No ziarno. wszystko powinno wylecieć. No w sumie tak. No niestety ziarno jest tak drobne. Tu też lekka górka No. i wypaleniska, czyli co? Mozaika, no Mozaika. Glinka i piach. Masakra. 3,5 hektara, nie? Taka mozaika. Czyli zostało tylko to pole tej pszenicy i kawałek przężyta. Kretowisko ściągnąłem. Tak, tak. Sprawdzimy, czy coś wyrzuca do tyłu. Jak to wygląda? A zobacz, zrobiłem to lepiej rozdrabnia to, nie? Tak, tak. Tu nie ma. Co tu widać? No nic nie widać, nic nie ma. Pszenicy nie ma, nie? A przeżycie mi troszeczkę, wiesz, ciutkę przygubiłem, nie? Wiesz? Przężycie? No, tak. Ale tam to w ogóle było drobne ziarno. No nic nie ma. Nie ma. Dałem bęben mocniej, żeby na wytrząsacze mniej też szło, nie? Tak, tak, tak. Tego ziarna. Ale się nie zaryłem, tylko kretowiska pościągałem. No dużo jest tych kretowisk, nawet widać. Także wygarniamy ziemię. Header dopiero zaczął się wycierać farba po tylu hektarach. Zobacz, akurat musiał być albo na ścieżce. Aha, tutaj jest na boku ten wyrzucony. Ten narobił tyle szkód. Tutaj jest ścieżka akurat, no konkretny ci powiem ten kamień. No, Także pewnie akurat na ścieżce na tej górce go złapało. no, muszę tak jechać. Gdzieś go złapało na górce. A zbieramy, staramy się zawsze zbierać te kamienie. Nie tylko łup, łup, łup i do widzenia. No, niestety bywa tak. To jest chwila, tym bardziej w legach, to nie jesteś w stanie zauważyć tego. Przy tej masie, co idzie w header, to... No, ładna pszeniczka. To mamy koniec pszenicy. Adrian wysypuje, ostatni zbiornik i została resztka przężyta. Także zaraz zobaczymy, co Adrian powie. Udało się skończyć, na szczęście chmury lekko przeszły, ale nadal tam się gdzieś pojawiają. Ja mam tutaj dużego John Deere'a. Nie zgadniecie z czym. Największy ciągnik na gospodarstwie z najmniejszą przyczepą. A dlaczego? No bo pan Marek tutaj chce sobie zostawić trochę przężyta dla siebie, więc wysypiemy na tą małą, a tutaj sypiemy na HL-kę. Pełen zbiornik był, także nie liczyliśmy, że aż tyle nasypie. Adrian mówił, tak, słabo sypie, a tutaj proszę, jak ładnie. I co, panie Adrianie, ty chcesz mnie zgubić, widzę, naprawdę. Nie liczyłem, że aż tyle będzie tego zboża tutaj. Ładnie nasypało. Ładnie nasypało? A nie? Zbiornik. Zbiornik. No a ile tutaj było? Hektar? No, no to masz 6 ton. Chyba nawet nie było hektara. No, no, nie było, ale No, dużo także- brzegów, dużo dziki Tak, tak. I kurde, zaś nie mam czujnika na tym podajniku głosowym i mi się zatkał, nie? Bo tam jest na końcu taki powój, taki ten i on tam na podajnik idzie wtedy z ziarnem i się to miesza i za dużo idzie na ten kłosol. Troszeczkę do przodu. A, Rozsyp mu po całej, żeby mu się wygodnie jechało. tak? Prawie cała będzie, nie? Tu tam trochę mało braknie, nie? Pewnie tak. Ja jak sobie przyczepy, to zawsze od tyłu do przodu, taką mam zasadę. Od tyłu do przodu? Od tyłu do przodu. Jestem na przyczepie teraz z rolnikiem z Hollywood. Także pszenicę mamy zakończoną, ale zobaczcie, pszenica wyglądała na dobre 8 ton z hektara, a zobaczcie co to jest. Drobnizna. Droblizn, No tak. nawet, Przężyte, nawet przężyto. tak, nawet jeszcze nie żółta się zrobiła, tylko zielona zaschła. Tak właśnie jest brak Naprawdę, wody. kolor tej pszenicy jest tak dziwny. Tak, tak, no zobacz.
Ono te ziarko niewykształcone zaschło i nie zdążyło złapać koloru czerwonego. Tak, masakra. Koloru pszenicy nie zdążyło złapać. I co? 5,5 tony? Nawet chyba, nawet nie wiem, powyżej 5 ton więcej, to chyba gorzej od przężyta sypła, a na wygląd spokojnie 8 ton. Piękna była. I miała zostać do siewu. I jak można takie coś zostawić do siewu? Przecież to pół na pół by przy Dokładnie. odwianiu ja nie wiem, tu Nawet tutaj nie byłoby chyba co by- odwiewać, bo no tu nie wszystko wiem, jest no do zobacz. odwiania. No nie da. A jak nie jest da. ładne ziarno, to jest też takie jakieś pomarszczone. No. Także no niestety. No jedzie jeszcze dokończyć tą, te przężyto. To będzie akurat pełna przyczepa ta z przodu. A dlaczego tak jest? Kazałem mu nasypać, bo muszę 2 razy się ważyć. No, żeby tam znów nie pisali, że nie wiedzą, że się sypie na pierwszą. Ja wiem, że się sypie na pierwszą, tylko że ja tą będę pierwszą z tyłu kiprował. I ją pierw zważę, a później ją znów na wagę muszę objechać i przężyto tamtą ważyć. zważyć, No. tak. I wtedy sobie znów i jadę i wykipruję. Nerwicowałem się w sobotę, bo już smak czułem tego kieliszka, a Adrian mnie załatwił jako abstynencja przez niedzielę. Kamień, przyszedł. Ale słyszałem, że serwis bardzo szybko przyjechał, bo wieczorem w sobotę zadzwonił No, i przyjechał, w niedzielę rano już byli. przyjechał nie Kacper, tylko jak? Przemek. Przemek przyjechał. Taki sam szybki jak Kacper. Ło kurde! Nawet troszkę większy od Kacpra, ale normalnie nie ustępuje w szybkości. Ale części miał wszystkie ze sobą, słyszałem. Całą gardzię. On całą gardzie miał wcięcia. Tylko- Tą rozpiskę jak ja zobaczyłem, to wy... Co wy tam wymieniliście wszystko? Bo wszystko było pobrane, związane z gardzielą. Tak, a tylko oprócz- listwy były potrzebne. Tak, listwy. Przecież łańcuchy dobre, było tylko przełożyć. Listwy, nie wiem, tam chyba z 8 czy ile tych? 6. 6, 6 tak? No, listw, tak. złapał tych, się podgięły. Ja podejrzewam, że jakby je wyprostował, to by zawsze Pewnie, były one na nie ten- były mocno zgięte. No, W bizonie, bo tutaj są takie wąskie, takie krótkie te No, listwy. W no. bizonie są 2, Mhm. a tu są 3 w tej gardzieli, No. nie? Przez to. No właśnie, i ja myślę, że to jeszcze jest Tą blachę tak samo musiał tą na dole wymienić, Mhm. bo ona kamień ją podgiął. Tak, tak. No to tą blachę teraz można by było na wzór nawet sobie dorobić, przenitować tylko te fartuchy wokoło i na zapas będzie. No, Pewnie. No, pewnie, Ale że jest część na magazynie, są A, części, więc chwila, ale- moment spółki. Tak, to też prawda. Nawet tylko w to weekend, by w nocy. kosztowało. Wytniesz to, jak powiem? Że to by Nie. kosztowało. a jak sobie zrobię na zapas, to już będzie. No pewnie. To nie będzie kosztowało. Na zapas do tego kombajnu, czyli już coś pan tutaj zdradza. Aha, no. Nie, to Adrian musi sobie negocjować. Adrian tam. To dobrze, to jedziemy na przężyto. Jedziemy na Przężyto, bo już Adrian tam przejechał